Hej, hej, hej moi drodzy, witam Was bardzo, bardzo gorąco w kolejnej recenzji na moim kanale. Tym razem odcinek będzie istnie starożytny. Jak widzicie, przede mną rzymska katapulta z bardzo, bardzo odległego okresu historii. Jest to już prawdopodobnie czwarty zestaw z kolekcji Imperium Romanum, który będę recenzował na tym kanale i jestem ciekawy, co tym razem spotka nas w środku. Jest to jeden z niewielu zestawów, w których otrzymujemy linkę, która będzie nam służyła do tego, aby tą katapultę naciągnąć i aby móc z niej strzelać. Jestem ciekaw, co mnie będzie czekało po otworzeniu tego zestawu, a Wy mojej opinii dowiecie się za momencik. Czas dobrać się do środka i zobaczyć, co na nas czeka po otworzeniu tego właśnie pudełka. Ok, jak widzicie, jest tutaj kilka skromnych, malutkich woreczków oraz malutka instrukcja. Cały ten zestaw jest już przede mną na moim biurku rozpakowany, no i otrzymujemy tutaj tak z elementów specjalnych gumkę, recepturkę oraz kilkunastocentymetrowy kawałek sznurka. Jestem ciekaw figurki, jak będzie się prezentować po złożeniu oraz oczywiście całego tego zestawu, ponieważ jest tu bardzo dużo ciekawych elementów, o których na pewno za momencik Wam opowiem. A teraz zabieram się do układania. Katapulty już od starożytności miały bardzo proste i precyzyjne zadanie. Służyły bowiem jako maszyny oblężnicze. Miotały kamienne pociski, które otrzymujemy również w zestawie klotkowym, dokładniej 3 sztuki. Użytkowano ich przez bardzo długi okres historii, już od IV wieku przed naszą erą, aż do późnego średniowiecza, kiedy technologia zaczęła je po prostu wypierać, ponieważ naturalnie ewoluowała. Zestaw klockowy z kolekcji Imperium Romanum to skala 1:35, 173 elementy oraz jedna figurka rzymskiego legionisty. Katapulta stoi na eleganckiej podstawce i sama w sobie jest ciekawie wykonana, ale zaraz zobaczycie, jak naprawdę w rzeczywistości się prezentuje. Jestem już, moi drodzy, no i omówienie tego zestawu klasycznie rozpoczniemy od figurki, a więc jest to klasyczny rzymski legionista z naprawdę ciekawym wyrazem twarzy, który prezentuje się bardzo, bardzo dobrze. W zasadzie figurka nie wyróżni się niczym wśród innych figurek rzymskich legionistów, także prezentuje się naprawdę, naprawdę ciekawie. Natomiast do naszej katapulty otrzymujemy jeszcze taki koszyk, specjalne pudło, w którym znajdują się w oryginale 3 te kamienne pociski, jednakże ja niestety mam tylko 2, ponieważ jeden gdzieś mi się jakiś czas temu zawieruszył, tak więc musicie mi wybaczyć ten błąd. W oryginale znajdują się oczywiście 3. Kule te są stworzone po prostu z 3 klocków, są to 2 kamyszki połączone razem, no i możemy je elegancko wystrzelić z naszej katapulty. Widzicie, sama katapulta w zasadzie nie jest przyczepiona do podstawki, ponieważ jest ona na tych śliskich elementach, które po prostu wystarczy ładnie włożyć do środka i idealnie się trzyma, ponieważ wszystko zostało tutaj perfekcyjnie wymierzone. W instrukcji zalecane jest, aby ten sznurek, który odpowiada za naciąganie właśnie katapulty, uciąć mniej więcej klockiem i zawiązać supełek, jednakże ja uważam, że w sumie bardziej praktyczne jest, aby zachować go w tej postaci i po prostu z daleka móc tą katapultę naciągnąć. Specjalnie dla Was wykonam tutaj strzał testowy. Jak widzicie, pocisk znajduje się już w odpowiednim miejscu i jak się okazuje, może polecieć naprawdę, naprawdę daleko. Mechanizm więc działa tak jak powinien, natomiast sama katapulta została wykonana w bardzo ciekawy sposób. Prezentuje się naprawdę ślicznie, nawet w tej małej, figurkowej skali. Bądźcie uważni podczas składania, ponieważ ta gumka, recepturka, którą tutaj trzeba nałożyć, musi być założona w odpowiedni sposób. Dlatego jeżeli jesteś młodszym konstruktorem, to może lepiej zapytaj rodzica o pomoc. Tak samo z zawiązaniem tych specjalnych supełków tutaj przy tym sznurku, ponieważ może być to delikatnie problematyczne, a przecież specjalnych problemów nie potrzebujemy. Kiedy katapultę wyciągniemy z miejsca, w którym powinna ona stać, otrzymujemy samą podstawkę dwukolorową. Pod spodem znajdują się oczywiście klocki w kolorze beżowym, a na górze w tym jasnym, zielonym, który ma przedstawiać bardzo jaskrawą trawkę. Bardzo podobają mi się tutaj te dodatki w postaci tych liści bluszczu oraz jednego krzaczka w tym kolorze limonkowym. Zawsze w takim wypadku katapultę oraz miejsce, na którym się znajduje, można delikatnie przerobić i klocki użyć do na przykład jakiejś specjalnej makiety. Model ten, pomimo tego, że jest naprawdę mały i taki powiedzmy kieszonkowy, to naprawdę cieszy i wygląda bardzo, bardzo fajnie i niesamowicie oddaje klimat starożytnego Rzymu. Jeżeli chodzi o cenę, to za tego gagatka trzeba zapłacić około 80 zł. Być może prędzej czy później pojawi się jakaś ciekawa promocja, ale ja uważam, że naprawdę warto jak za ilość elementów oraz jakość, którą właśnie w pudełku otrzymujemy.
Co bogatsi fani mogą kupić kilka sztuk tego sprzętu i wybudować na przykład oblężenie jakiegoś starożytnego miasta. Naprawdę musiałoby to wyglądać bardzo, bardzo ciekawie. Moi drodzy, moja końcowa opinia jest taka, że oczywiście model ten jest bardzo fajny i naprawdę pasuje, ale dla każdego fana, którego faktycznie Rzym interesuje. Dziękuję Wam za wytrwanie do końca tej krótszej niż zazwyczaj recenzji, ponieważ model jest mniejszy, tak więc też nie ma co aż tak długo o nim opowiadać. Jestem ciekaw Waszej opinii na jego temat, na temat figurki oraz na temat samej w sobie katapulty, która wygląda naprawdę, naprawdę obiecująco. Sekcja komentarzy jest oczywiście Wasza i ja serdecznie zachęcam do napisania, co na ten temat myślicie i czy może zakupiliście już jakieś inne zestawy z kolekcji rzymskiej. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia w kolejnej recenzji. Cześć i pa pa!